Witajcie, szanowni moi widzowie. Dziś jest 5 kwiecień. Bardzo ważny dzień dla mnie. Taki, na który czeka się wiele miesięcy po zbiorze arbuzów. Dzisiaj wysiewam arbuzy. Emocje będą towarzyszyły mi przez cały sezon. Będą radosne chwile, będą też chwile rozpaczy, bo ja z arbuzami jestem bardzo, bardzo mocno związana. Tak po prostu wyszło. Taka moja pasja. Przypominam osobom, które dołączają na mój kanał, że nasion nie sprzedaję. Bardzo wiele filmów zamieściłam o miejscach, w których kupuję nasiona. Niektóre są prezentami. Przedstawię tak troszeczkę, w wielkim skrócie, powiedzmy, że wyjątkowe odmiany. Ale w dniu dzisiejszym to żyto pługiem jednoskibowym zostanie przewalone na drugą stronę. A za tydzień, może, bo dziś raczej nie, wjedzie tu glebogryzarka. Potem, powiedzmy, że za 2 tygodnie, które mamy, może raczej tak, w drugiej połowie kwietnia drugi raz wjedzie tu glebogryzarka i zostanie utwardzone i rozłożona agrotkanina, grubość pesto na tym odcinku, bo ten pozostaje bez agrotkaniny. Zobaczcie teraz, jakie bogactwo jest wśród arbuzów. Podejdziemy do tej, podróbcie uciekła, największej kępy żyta. Jak wyglądają arbuzy. Nie tylko w pasy, nie tylko ciemnozielone. Oto oranżowy korol, ale to jest po prostu Morning Stars, czyli księżyc i gwiazdy. O kolorze nie takim miąższu, absolutnie nie. Kolor będzie coś jak tu. Ta odmiana ma liście w kropki, pędy też troszkę, no i arbuz. Uralski skorospiel. W tym opakowaniu jest tylko, poczekajcie, 5 nasion zdaje się było. Wspaniały, bardzo dobry, wczesny. Jeszcze jedno, musicie wiedzieć, że ja, by zebrać arbuza, liczę ilości dni od zawiązania się. Czyli jak kwiatuś jest i pod kwiatuszkiem taka kuleczka z takiej małej robi się już taka ciut większa, piszę datę wówczas i liczę minimum 40 dni. Są odmiany, które mają 33-35 dni od zawiązania, ale to jest rzadkość. Odmian mam coś plus minus 260 odmian arbuzów, ale wszystkich nie wysiewam, rzecz jasna, bo nie mam miejsca na to. To nie jest jedyny teren, który widzicie, ale mimo wszystko ciasnota byłaby duża, gdybym musiała wszystkie wysiać. Więc średnio przyjmuję około 50 dni od momentu zawiązania się arbuza. Tu jest odmiana taka, ikar. Jest jeszcze ikar okrągły. To jest nowość. Ale widzieliście skórkę? Orange King. Wspaniały, przepyszny. Arbuz taką skórę może mieć. Charleston Grey. Marmurkowa. Odmiana późna. Fantastyczny Sugar Eloy. Fantastyczny. Skórka mega cienka. Także proszę sobie zadać troszeczkę trudu. Tu Faerie, nie powiela cech. Holenderski sklep Vreekens Zaden. Proszę zadać troszkę sobie trudu, bo nie ma tak nic hop-siup, że tak powiem. Ja spędzam też bardzo dużo czasu po to, by znaleźć odmiany. I na moich filmach zobaczycie, gdzie ja kupowałam. Jak teraz zamówicie Państwo, to jeszcze spokojnie wysiejecie, bo muszę coś powiedzieć. Tylko poczekajcie. Odmiana PiS F1 to jest z rumuńskiego sklepu. Afrykaniec, nowość dla mnie. Czarny generał,
fantastyczny będzie na pewno. A spójrzcie, arbuz jeszcze może mieć taki kolor miąższu. Ekry kremowy. Skóra też, zwróćcie uwagę, jak wygląda. O prawie białym miąższu i takiej skórce. O takim wyglądzie na stick białej rozy. Już wiem, co chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć, że arbuzy zazwyczaj wysiewałam po 20 kwietnia, nawet tak do 3 maja, czy też 6 maja, jakoś tak. I one też spokojnie owoce zdążyły wydać, więc możecie śmiało zamawiać. To jest kwestia 2 tygodni, byście otrzymali nasiona. Nie denerwujcie się, że wam nie zdąży owoc się zawiązać, 1 czy 2. Nie ma co się tym przejmować. Zamawiać proszę już i będziecie mieli coś więcej niż to, co dostępne w kraju. Ale z krajowych też kupujcie, próbujcie jak najbardziej. Paręnaście odmian mamy do dyspozycji. A teraz glebogryzarka wjedzie na teren. Czyli ten rok to jest mój 6. sezon. Będą arbuzy wysiane najwcześniej niż do tej pory to robiłam, ale jeszcze powiem, że arbuziaka najpóźniej do gruntu sadziłam 10 czerwca. Spokojnie dojrzały były owoce. Nie można było wcześniej, bo były bardzo zimne noce i dnie. Odzież odpowiednia założona została. No nareszcie. Dobrze, że ten mój małżonek w końcu ten strój wykorzystał, profesjonalny ogrodniczy. Dostał w prezencie, ale nie bardzo chce się wszelki wbijać. Tak, podróbcia? Teraz podróbcia będzie uciekała. Op. Bo będzie sprzęt warczał. Pourywane manetki. Sprzęt jest silny na glebę gliniastą, ale manetki to jest porażka. Jedziemy. Tu mamy wąsko, ale się przeciśnie na styk. Kwiatki, kwiatki! Jak żółw ociężale ruszyła maszyna po życie ospale. Manewrować trudno, zakątek. No dobrze, to ja idę do swoich prac, a tu się niech dzieje. Musiałam dokupić inny rodzaj ziemi. Teraz zacznę napełniać palety, te wielodoniczki, które pokazywałam ze 2-3 filmy wstecz, bo ziemia, którą miałam kupioną z 3 różnych źródeł, okazała się za ciężka, więc tu jest torf odkwaszony, pulchny, puszysty, wilgotny. No i co ja zrobię? Napełnię palety ziemią i będę wysiewała. I tyle. Cała filozofia. Porozkładam nasionka, potem powciskam podpisy i czekać będziemy na skiełkowanie. Oj, stop! Bo tu są moje kwiatki, pasternaki. Trzeba będzie wykopać te kwiaty by mi... Dobra. Słuchaj! No, dobra, uratowane. A tu zobaczcie od razu tak szybko pasternak. W zeszłym roku wysiany. 26 marca odmiana White Gem. To z nasion gigantów. Były ile? 2 sadzonki. I są również... Zimę przetrwały, to wiadomo, niczym pietruszka.
liście jak u selera. Ciekawa jestem, jak wielkie będą części podziemne. Mąż chce to przesadzić, ale nie pozwolę, bo boję się, że zmarnują się. I tu mamy 4 sadzonki pasternaka innej odmiany. Zaraz powiem. Jest to odmiana Wiktor. No dobra, ale nie o tym filmik. To tak przy okazji, jak wyglądają liście pasternaka. A zobaczcie, tak wygląda na razie. Trzeba bardziej to, niech to troszkę poleży, żyto do góry dupką. Świeża ziemia, wspaniały zapach. Wspaniały. No i nowe nadzieje, że będzie wszystko ok. Ale niestety nie jest łatwo uprawiać arbuzy. Oho, chyba nie będzie nic z tych szparagów. Nic zielonego nie wybija. Suszki trzeba usunąć. Dobra, lecimy. Lecę. Do tych wielodoniczek wejdą mi 144 odmiany. Ja zamawiałam 8 takich palet, ale dostałam, jak widzę teraz, 9. Możliwe, że dlatego, że jedna z nich jest gdzieś pęknięta na brzeszku. Komory 4,5 cm na 4,5 cm i wysokość 5 cm. Więc tak jak w filmiku już mówiłam, 2 wstecz, 3 komory to jest jedna odmiana, 3 komory druga odmiana, 3 komory trzecia odmiana. W każdej po 2 nasiona. Niby, czyli będzie 6 sadzonek, niby, podkreślam, z jednej odmiany, ale tak się nie wydarzy, bo nie kiełkują wszystkie nasionka. Dobra, założenie takie jest. I w tej chwili nie napełniam tych 2 palet odeczko mniejszych otworkach 4×4×4, bo łącznie z tymi 2 te 8 dawałyby mi miejsce na 200 odmian. Czyli na razie tylko przy tym pozostaję i arbuzy na pewno będę dosiewała. Tak jak to bywa zwykle, tym bardziej, że startuję 5 kwietnia, a nie 21 czy później. Teraz są dni bardzo chłodne, po 7 stopni w dzień, w nocy -4, -3. No teraz tak po prostu poględzę, powrzucam cośkolwiek. Tak, puluchniutka jest ta ziemia. Więc jak będą arbuzy kiełkowały w okolicy 25-30 maksymalnie stopniach, ponieważ będzie lampa doświetlająca włączona również dla kilku innych roślin. O, tutaj gruby fragment, to odłożymy. I założenie jest takie, że jak tylko wykiełkuję coś, wypycham komorę. Nieważne, że tu były 2 nasiona. Nawet jak jedną wykiełkuję, wypycham i przesadzam do doniczki. No, wiecie. I tak będzie latanina, jak to było w przypadku pomidorków, papryk. Za tydzień będzie już cieplej. Wtedy prawdopodobnie wyfruną już do foliaków. Zależnie od kiełkowania, od sytuacji, prawda? Bo w tydzień to rzadko który arbuz kiełkuje. A ja nie podkiełkowuję. W każdym razie kluczową rzeczą jest, jak tylko ciut wychyli łepek się ponad powierzchnię ziemi, ten zieloniutki, od razu do jak najwidniejszego pomieszczenia. W miarę z optymalną temperaturą, ±21. Nie za zimno, nie za ciepło. Zależnie od warunków. No, co tu dużo mówić. Jak nie chronić wysiewów? Spójrzcie. Przecież jak mi tu wykiełkuje? Mrunia. Masz szczęście, że tam jeszcze nic nie wykiełkowało. To jeszcze trzeba deskę będzie położyć. Łobuziara jedna. Złaś, złaś, złaś. Mruś, złaś. Widziałeś ją? A to szkodnik. A teraz co? Koper włoski. Odgryzasz? Diabliczko. Łobuziara. Tkaninie na skrzyni. Nie uciskać za bardzo tej ziemi. Ja tyle o ile nasypię. W zeszłym roku, wiecie, troszkę za bardzo ugniatałam. Też może to była przyczyna późnego bardzo tu i ówdzie kiełkowania. Efekt był taki, że po miesięcznym ponad nieskiełkowaniu zaczęłam wyrzucać ziemię do takich kastr.
jak tu widać. Czy wiecie, po tygodniu, 2 zaczęły pojawiać się siewki. Oj, dużo. 20 na pewno pojawiło się. Także lepiej, nie ma to tamto. Jak napełnię ziemią te komory, te palety, podleję. Co nieco oklapnie, wiadomo, bo zobaczcie, to nie jest uciśnięte. Jak ucisnę, takie wgłębienie nam powstaje. Więc jak podleję, to jeszcze sypnę tak po wierzchu ziemią i później będę rozkładała nasiona, wciskała, zasypywała. Tylko przy wciskaniu trzeba uważać, żeby się nasionko nie przykleiło do palca, bo potem przeniesiemy do innej komory, do innej odmiany. Czy przy minus 4 stopniach nie przemarzną mi te peonie? Zastanawiam się, jak ma tak być. Jeszcze wietrznie. Dobrze, teraz idziemy. Wody trzeba nabrać. Kociwiętkę Rusi podlejemy. No i właśnie chwilkę to postoi. Oklapnie ziemia i dosypię ciut. I jak palety obciekną z wody, te wielodoniczki, to na takie tace transportowe o pasujących wymiarach przeniosę i już w zaciszu domowym, w ciepełku, bo teraz jest 6 stopni, będę siała. Zejdzie się długo, więc nie będę nagrywała na pewno. No, to już. Za bardzo nie oklapła ta ziemia. Czekajcie, zanurzymy palucha. No, ale dosypać trzeba. Mrusia, życzyłabym sobie, żebyście mi sadzonek nie poniszczyły kotki. Dobra? Stoi umowa? Chyba nie. Kocham koty, dlatego wiecie, te filmy przeplatane kotami. Koteczkami. Niestety jednego kochanego zabrakło już. Widać jednak, że już zaczyna ta ziemia po pierwszym podlaniu głęboko osiadać. Bateria wysiada mi. Na tym się pożegnam. 18 minut i tak.